10 najdziwniejszych czołgów na świecie. Miejsce 10. Stridsvagn 103. Stridsvagn 103, znany również jako STRV-103 lub S-Tank, to szwedzki czołg podstawowy o wyjątkowej bezwieżowej konstrukcji. Został opracowany na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Jako odpowiedź na specyficzne potrzeby obronne Szwecji, Stridsvagn 103 wszedł do służby w szwedzkiej armii w 1967 roku w wersji STRV-103A. Jego główne działo 105 mm było zamontowane na stałe w kadłubie, co pozwoliło obniżyć sylwetkę pojazdu. Pomimo braku wieży, jego działo było bardzo celne i mogło strzelać amunicją przeciwpancerną i odłamkową. Masa Stridsvagn 103 wynosi 42 tony. Celowanie w pionie i poziomie odbywało się poprzez poruszanie całym kadłubem przy użyciu hydropneumatycznego zawieszenia oraz układu kierowania. Taka konstrukcja znacząco zmniejszała wysokość czołgu, co utrudniało wykrycie go na polu walki. STRV-103 wyposażono w kombinację silnika wysokoprężnego i turbiny gazowej, co było rozwiązaniem nowatorskim na swoje czasy. Jego łączna moc wynosiła 540 koni mechanicznych w wersjach AB i 780 koni mechanicznych w wersji C, co pozwalało osiągnąć prędkość maksymalną 60 km na godzinę na drodze. Załoga liczy 3 żołnierzy, przy czym kierowca i dowódca mieli również możliwość prowadzenia ognia. STRV-103 mógł przyjmować pozycje zasadzki w okopach, dzięki czemu był praktycznie niewidoczny i nieruchomy, ale gotowy do strzału. Czołg był przeznaczony głównie do działań defensywnych, zwłaszcza w trudnym skandynawskim terenie. Pomimo braku wieży, STRV-103 wykazywał wysoką skuteczność w testach porównawczych z innymi czołgami NATO. Miejsce 9. Big Wind. Big Wind to węgierski odrzutowy pojazd gaśniczy zbudowany na podwoziu czołgu T-34-85 z czasów II wojny światowej. Powstał na początku lat 90. jako specjalistyczna maszyna do gaszenia ekstremalnych pożarów przemysłowych i szybowych. Jego głównym elementem są 2 silniki odrzutowe, Tumański R-25, pochodzące z samolotu MiG-21, zamontowane obok siebie na specjalnej ramie. Silniki te wytwarzają potężny strumień powietrza i wody, który gasi płomienie siłą odrzutu. Big Wind wykorzystuje tę samą metodę, co lotnicze systemy przeciwpożarowe, ale w wersji naziemnej i znacznie silniejszej. Maszyna może tłoczyć nawet około 8000 litrów wody na minutę, osiągając ogromną moc gaśniczą. Dzięki podwoziu czołgu jest odporny na wysoką temperaturę i może podjeżdżać bardzo blisko źródła ognia. Big Wind zasłynął przede wszystkim z akcji gaszenia pożarów szybów naftowych w Kuwejcie po wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Jego skuteczność była tak duża, że potrafił ugasić pożar szybu w zaledwie kilka minut. Choć to nie czołg, powinien znaleźć się w tym zestawieniu. Do dziś Big Wind uznawany jest za jeden z najbardziej niezwykłych i najpotężniejszych pojazdów gaśniczych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Miejsce 8. Antonow A-40. Antonow A-40, nazywany także czołgiem szybowcem, był radzieckim eksperymentalnym projektem z okresu II wojny światowej. Jego celem było stworzenie pojazdu pancernego, który mógłby być holowany przez samolot i szybować bezpośrednio na pole walki. Konstrukcja powstała w 1942 roku na bazie lekkiego czołgu T-60, wyposażonego w skrzydła i usterzenie ogonowe. Skrzydła wykonano z drewna i płótna, aby maksymalnie zmniejszyć masę całkowitą szybowca. Całość mogła być holowana przez ciężki samolot bombowy, jednak brak odpowiednio mocnych maszyn okazał się głównym problemem projektu. W jedynej przeprowadzonej próbie samolot holujący TB-3 ledwo uniósł konstrukcję, co zmusiło pilotów do przedwczesnego odczepienia ładunku. Po odczepieniu A-40 zdołał poprawnie szybować i bezpiecznie wylądował,
co potwierdziło wykonalność samej koncepcji lotu. Mimo udanego lądowania, brak samolotów o wystarczającej mocy sprawił, że projekt uznano za niepraktyczny. Masa całkowita konstrukcji wynosiła około 7 ton, co czyniło ją zbyt ciężką, jak na ówczesne możliwości lotnictwa radzieckiego. Antonow A-40 pozostał jedynie ciekawostką technologiczną i jednym z najbardziej nietypowych pomysłów wojskowych II wojny światowej. Miejsce 7. UDES XX-20. UDES XX-20 był szwedzkim projektem lekkiego czołgu przegubowego lub lekkiego niszczyciela czołgów, opracowanym na początku lat 80. w ramach programu UDES, mającego stworzyć pojazdy na potrzebę zwiększenia mobilności i skuteczności ogniowej w trudnym skandynawskim terenie. Pojazd był częścią serii koncepcji eksperymentalnych, w których testowano nowe układy kadłuba, zawieszenia oraz umiejscowienia uzbrojenia. Prototyp został przetestowany w 1984. UDES XX-20 zakładał zastosowanie automatycznie stabilizowanego działa dużego kalibru 120 mm, zamontowanego w niskiej obrotowej nadbudowie. Wersje koncepcyjne przewidywały także zdalnie sterowaną wieżyczkę, co zwiększałoby bezpieczeństwo załogi. Masa pojazdu miała wynosić 26 ton, co zapewniałoby dużą mobilność na polu walki. Konstrukcja miała łączyć bardzo niską sylwetkę z wysoką mobilnością, co ułatwiłoby prowadzenie działań z ukrycia. Projekt przewidywał użycie zaawansowanego zawieszenia hydropneumatycznego, pozwalającego regulować prześwit i kąt kadłuba. Głównym założeniem konstruktorów było stworzenie pojazdu łączącego zalety czołgu lekkiego i niszczyciela czołgów. Projekt nigdy nie wyszedł poza etap prototypowy, ponieważ koncentrowano się na innych konstrukcjach z rodziny UDES. Nigdy nie opracowano systemu ładowania głównego działa, a sama konstrukcja była skomplikowana i kosztowna. Mimo że nie wszedł do seryjnej produkcji, koncepcja czołgu wpłynęła na późniejsze szwedzkie projekty pojazdów bojowych i pozostaje ciekawostką inżynieryjną. Miejsce 6. Progrew T. Progrew T to radziecki pojazd specjalistyczny z czasów zimnej wojny, zbudowany na podwoziu czołgu T-54 lub T-55. Konstrukcja powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jego głównym zadaniem było odkrywanie i detonowanie min znajdujących się na drodze pancernego pojazdu. Pojazd wyposażono w potężny silnik odrzutowy ze zdemontowanego myśliwca MiG-15. Silnik ten wykorzystywano jako gigantyczną dmuchawę gorącego powietrza. Strumień rozgrzanych gazów wydobywających się z odrzutowej dyszy był w stanie detonować ładunki. Progrew T mógł również służyć do oczyszczania terenu ze śniegu oraz roztapiania lodu na drogach i pasach startowych. Pojazd ważył 37 ton. Podczas pracy silnika pojazd generował ogromny hałas oraz intensywny strumień gazów, dlatego obsługa musiała zachować dużą ostrożność. Maszyna nie była przeznaczona do walki, choć zachowywała opancerzenie czołgowe z oryginalnej konstrukcji. Kabina została dostosowana do pracy w ekstremalnym chłodzie, a załoga liczyła zwykle 2 żołnierzy. Progrew T był szczególnie użyteczny dla jednostek pancernych stacjonujących w północnych regionach ZSRR. Choć dziś pojazd jest rzadko spotykany, pozostaje jednym z najbardziej nietypowych przykładów radzieckiej inżynierii wojskowej. Miejsce 5. Bob Sample Tank. Bob Sample Tank był improwizowanym nowozelandzkim czołgiem z okresu II wojny światowej, stworzonym w obawie przed japońską inwazją. Prace nad konstrukcją rozpoczęły się w połowie 1940 roku w zakładach Public Works Department w Temuka w Nowej Zelandii. Pierwszy prototyp został ukończony już w 1940 roku. Łącznie zbudowano 3 pojazdy. Konstrukcja powstała na bazie ciągnika gąsienicowego
wojskowego Caterpillar D8, co miało uprościć produkcję i wykorzystać sprzęt dostępny w kraju. Waga pojazdu wynosiła 25 ton. Projekt nadzorował minister robót publicznych Bob Semple, od którego pojazd otrzymał swoją nazwę. Opancerzenie wykonano z blach falistych, ponieważ Nowa Zelandia nie dysponowała odpowiednią stalą pancerną. Czołg wyposażono w 6 karabinów maszynowych Lewis, lecz brakowało mu działa lub innego silniejszego uzbrojenia. Pojazd był bardzo wysoki, co czyniło go łatwym celem na polu walki. Zainstalowany 6-cylindrowy silnik diesla Caterpillar o mocy 127 koni mechanicznych zapewniał zawrotną prędkość 24 km na godzinę na drogach lub 9 km na godzinę w terenie. Ze względu na wagę i nieprzystosowane podwozie ciągnika, Bob Semple Tank miał problemy ze stabilnością i mobilnością. Największą wadą pojazdu były jego fatalne właściwości terenowe, ponieważ wysoko umieszczony środek ciężkości sprawiał, że czołg mógł się w każdej chwili przewrócić podczas jazdy w terenie. Konstrukcja była głośno krytykowana jako niepraktyczna i mało przydatna w rzeczywistym konflikcie. Mimo to projekt stał się symbolem determinacji Nowej Zelandii, by bronić się własnymi siłami. Ostatecznie czołg nigdy nie został użyty bojowo i pozostał jedynie ciekawostką historyczną oraz przykładem improwizowanej inżynierii wojskowej. Miejsce czwarte. Obiekt 279. Obiekt 279 był radzieckim eksperymentalnym czołgiem, ciężkim, zaprojektowanym pod koniec lat 50. XX wieku. Jego konstrukcję opracowano z myślą o działaniach w warunkach skażenia radioaktywnego i trudnego terenu. Czołg wyróżniał się nietypowym, mocno opływowym kadłubem, który miał zwiększać odporność na falę uderzeniową wybuchu atomowego. Jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech było podwozie z 4 gąsienicami, które poprawiały stabilność i mobilność na miękkim gruncie. Uzbrojenie główne stanowiła potężna armata 130 mm M65 o dużej sile ognia. Masa pojazdu wynosiła 60 ton. Obiekt 279 posiadał bardzo grube, wielowarstwowe opancerzenie, które zapewniało wyjątkową odporność na pociski przeciwpancerne. Wieża w najgrubszym miejscu miała 319 mm pancerza. Była zbudowana w podobny sposób jak kadłub. Czołg zapewniał załodze ochronę chemiczną, biologiczną, radiologiczną i nuklearną. Silnik o mocy ponad 1000 koni mechanicznych miał zapewniać czołgowi stosunkowo dobrą mobilność mimo jego dużej masy. Pozwalał na osiągnięcie prędkości 55 km na godzinę, utrzymując zasięg na poziomie 300 km. Załoga składała się z 4 osób: dowódcy, kierowcy, działonowego i ładowniczego. Czołg nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, ponieważ wkrótce po ukończeniu prototypu ZSRR zrezygnował z rozwoju czołgów ciężkich. Miało to związek z ówczesną polityką Związku Radzieckiego. Dziś jedyny zachowany egzemplarz obiektu 279 znajduje się w muzeum w Kubince i jest uznawany za jeden z najbardziej niezwykłych czołgów, jakie kiedykolwiek zbudowano. Miejsce trzecie. Praying Mantis. Praying Mantis. Modliszka był brytyjskim eksperymentalnym mini-czołgiem zaprojektowanym podczas II wojny światowej. Jego konstrukcję opracował inżynier E.J. Tapp w celu stworzenia pojazdu, który mógłby prowadzić ogień zza przeszkód, pozostając praktycznie niewidocznym. Najbardziej charakterystyczną cechą pojazdu był podnoszony, wysuwany kadłub, który mógł unieść załogę i uzbrojenie ponad mur czy okop. Modliszka była uzbrojona w 2 karabiny maszynowe, Bren zamontowane w górnej, podnoszonej części kadłuba. Cała załoga, 2 osoby, leżała w pozycji horyzontalnej, co zmniejszało sylwetkę pojazdu, ale utrudniało jego obsługę. Masa brytyjskiego czołgu wynosiła około 3,5 tony.
Praying Mantis wykorzystywał podwozie brytyjskiego, uniwersalnego transportera gąsienicowego Universal Carrier. Praying Mantis Machine Gun Carrier napędzany był czterocylindrowym silnikiem Forda o mocy 40 koni mechanicznych, który zapewniał prędkość maksymalną 40 km na godzinę. Jego głównym zadaniem miało być prowadzenie ognia z ukrycia oraz obserwacja pola walki przy minimalnym narażeniu na ostrzał. Pojazd okazał się jednak niewygodny w użyciu, awaryjny i trudny do opanowania przez załogę. Testy przeprowadzone w latach 1943-1944 wykazały, że konstrukcja jest zbyt skomplikowana i niepraktyczna do realnych działań bojowych. Projekt ostatecznie porzucono, pierwszy prototyp zezłomowano, a drugi trafił do Bovington Tank Museum, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, jest zachowany w pełnej sprawności. Praying Mantis pozostaje jedną z najbardziej nietypowych konstrukcji w historii broni pancernej. Miejsce drugie – Tsar Tank. Tsar Tank to rosyjski, prototypowy czołg zaprojektowany w latach 1914-1915 na etapie początków broni pancernej. Konstruktor projektu Nikolaj Lebiedienko opracował go jako odpowiedź na potrzeby imperialnej Rosji. Pojazd miał przełamywać fortyfikacje przeciwnika i działać jako mobilna forteca. Pojazd miał 18 metrów długości i ważył 40 ton, co czyniło go jednym z największych pojazdów bojowych tamtej epoki, a nawet obecnie. Pojazd wyróżniał się ogromnymi kołami, dwoma przednimi o średnicy 9 metrów oraz jednym tylnym o średnicy 1,5 metra, zamiast klasycznych gąsienic. W teorii takie podwozie miało umożliwiać pokonywanie przeszkód terenowych, rowów i umocnień, co czyniło Tsar Tanka odpowiednim do wojny pozycyjnej i oblężeniowej. Zgodnie z planami pojazd miał być uzbrojony w dwie główne armaty oraz kilka karabinów maszynowych Maxim, co czyniłoby go jedną z pierwszych mobilnych platform artyleryjskich. Opancerzenie czołgu miało mieć grubość od 5 do 15 mm, co teoretycznie dawało pewną ochronę przed bronią strzelecką tamtych czasów. Podczas prób w 1915 roku okazało się jednak, że silniki napędowe, dwie jednostki po 240 koni mechanicznych, są zbyt słabe, by poruszać tak ciężki pojazd, a ogromne koła łatwo grzęzły na miękkim gruncie. Pojazd mógł się poruszać z prędkością zaledwie 17 km na godzinę. W efekcie konstrukcja została oceniona jako niepraktyczna. Projekt porzucono, a prototyp ostatecznie zezłomowano dopiero w 1923 roku. Mimo niepowodzenia, Kartank zapisał się w historii jako jedna z najambitniejszych i najbardziej oryginalnych prób konstrukcji czołgu, pokazując, jak eksperymentalne były pierwsze projekty pojazdów pancernych. Miejsce pierwsze – Chrysler TV8. TV8 był amerykańskim eksperymentalnym projektem czołgu, powstałym w połowie lat 50. XX wieku. Został opracowany przez firmę Chrysler jako koncepcja nowej generacji lekkiego czołgu o wysokiej mobilności. Pojazd miał być przeznaczony do działań podczas wojny atomowej, amfibii, zdolnego do transportu drogą powietrzną. Najbardziej wyjątkową cechą TV8 była ogromna jajowata wieża, w której miała znajdować się cała załoga oraz silnik. Kadłub pełnił jedynie funkcję platformy jezdnej, co wyróżniało projekt na tle innych czołgów swoich czasów. W wieży planowano umieścić armatę kalibru 90 mm oraz karabiny maszynowe, zapewniając pełne uzbrojenie bez potrzeby opuszczania modułu bojowego. Masa czołgu miała wynosić 25 ton. Pojazd miał być napędzany wysokoprężnym silnikiem Chrysler V8 o mocy 300 koni mechanicznych. Projekt zakładał również możliwość napędu turbinowego, elektrycznego, a nawet jądrowego, co miało zapewnić ogromny zasięg. Kształt wieży miał poprawiać odporność na pociski oraz zwiększać pływalność pojazdu. TV8 miał być w pełni amfibijny i poruszać się po wodzie dzięki specjalnym dyszom oraz opływowemu kształtowi. Pomimo futurystycznych rozwiązań, projekt uznano za zbyt skomplikowany, kosztowny
i trudny w utrzymaniu. Projekt został w całości anulowany 23 kwietnia 1956 roku. TV-8 nigdy nie wyszedł poza etap makiety i dziś jest uważany za jeden z najbardziej niepowtarzalnych projektów w historii amerykańskiej broni pancernej. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.